zrozumienie obszaru takiego, w którym się poruszamy, czyli takiego obszaru, jak nazwijmy to, cyfrowej integracji. A ta cyfrowa integracja pozwala nam na połączenie nie tylko kwestii związanych stricte z bezpieczeństwem, które bardzo często jest deklarowane przez klienta jako jego wymóg wewnętrzny, ale też jest objęty przepisami, które są dość mocno znormatyzowane, ale też integracja, która w obecnych latach, na tych przestrzeni lat dość mocno się zmieniała, bo gdzie zaczynaliśmy na początku proces automatyzacji, to automatyzacja głównie była związana gdzieś tam z kwestią mechaniką, uruchomieniem, sterowaniem. Teraz ta automatyzacja, tak jak wspomniałem, to jest już obszar, gdzie są wymagane mocno adaptacja różnych urządzeń, różnych obszarów. Mówimy tutaj o takich rzeczach jak sterowanie PLC, mówimy tu o rozwiązaniach z grupy IoT, czyli Internet Rzeczy. Mówimy też o cyberbezpieczeństwie, które bardzo mocno na dzień dzisiejszy rośnie w siłę ze względu na sytuację, jaka jest na świecie. Generalnie połączenie tego wszystkiego, no to jednym słowem można powiedzieć, to jest cyfrowa integracja. Ostatnimi czasami też widzimy mocno wzrastające wykorzystanie danych, które się pojawiają z procesów produkcyjnych. O tych procesach warto rozmawiać, dlatego że klienci to nie tylko jest kwestia tego, że oczekuje rozwiązania, które będzie produkowało, ale to rozwiązanie musi produkować z dużą wydajnością, dużą poprawnością procesu produkcyjnego, z dużym elementem rejestracyjnym oraz z możliwością predykcji predykcji produkcji, czyli sprawy związane już z planowaniem. Czyli automatyzacja dzisiaj to jest bardzo szeroki kontekst od strony produkcyjnej, począwszy od planowania, poprzez samą produkcję, poprzez integrację różnych systemów produkcyjnych, takich jak systemy klasy MES, aż do analizy opierającej się o big data, czyli te obszary, gdzie ta wymiana danych jest dość kluczowa. Taka jest definicja teraz automatyzacji. Czyli te 20 lat spowodowały ogromny przeskok technologiczny. No i ta technologia idzie w takim kierunku, że jednak automatyka w przyszłości, tak patrząc na to, co będzie w przyszłości, jednak będzie się opierała głównie o właśnie Internet Rzeczy, czyli gromadzenie ogromnej ilości danych, wymiarowanie każdego procesu, wymiarowanie w czasie tego procesu, no i później analityka tych danych. Myślę, że dużym i ważnym elementem w całości tego procesu jest zrozumienie potrzeb klienta, otwartość na te potrzeby, dlatego że na dzień dzisiejszy coraz częściej rozmawiamy o mocno, nazwijmy to tak, kustomizowanych rozwiązaniach pod klienta. Tak? Klient oczekuje gromadzenia danych i rozwiązania, które pozwoli mu modelować jego przyszłość. Czyli tak jak mówimy o przyszłości, to w rzeczywistości mówimy też o przyszłości klienta, czyli już poruszamy się w obszarach cyfrowego bliźniaka, gdzie ta technologia pozwala na modelowanie rozwiązań, modelowanie procesu produkcyjnego. No i u nas takie rozwiązania implementujemy. Dzięki temu jesteśmy w stanie powiedzieć, że nie tylko my będziemy konkurencyjni względem innych firm, ale też klient będzie konkurencyjny względem klientów, względem jego konkurencji, tak? Względem innych z jego branży. Tak? Czyli będzie mógł w krótkim czasie wymodelować sobie proces produkcyjny, wymodelować sobie dostępność maszyn, wymodelować na przykład jakieś kwestie związane z optymalizacją kosztową, z optymalizacją procesową. Także generalnie to jest kierunek, który wymaga dużej części inżynieringu i współpracy z klientem, takiej ścisłej współpracy z klientem. I myślę, że to będzie dość duża przewaga, żeby jednak się otworzyć na klienta, bo tak patrząc na to, co się dzieje na rynku generalnie z Azji, bo Pan pytał o Azję, generalnie ta Azja to mocno stoi na ustandaryzowanych rozwiązaniach. Bierzemy, ktoś coś zamawia, to musi generalnie operować wśród tych standardów, a my musimy patrzeć jednak pod kątem tej kustomizacji. Zresztą w ogóle branża automotive, to branża, że tak powiem, ADAS i inne branże, powiedzmy generalnie związane z elektroniką, produkcją precyzyjną i tak dalej, one już odczuwają skrócenie serii produkcyjnych. Przedtem serie były wielkowolumenowe, teraz coraz częściej te serie gdzieś są coraz częściej krótkie, jest mnogość referencji na jednej linii produkcyjnej, czyli umożliwienie klientowi sterowania tym procesem, analizy tego, co się zdarzyło na procesie, czyli analiza z dużych zbiorów danych,
predykcja, modelowanie i tak dalej pozwoli na to, że będzie mógł sobie dobrze wyliczyć swoje koszty, będzie mógł dobrze zoptymalizować ten proces. W Nextomation wierzymy, jestem dumny z tego, że rozumiemy, że automatyka jest właściwym językiem dla współczesnego przemysłu. Że ten kierunek to jest złączenie robotyki, bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, oczekiwań klienta, modelowania rozwiązań, predykcji działań. I to wszystko jesteśmy w stanie i robimy to dla naszych klientów. Jestem właśnie dumny z tego obszaru, gdzie podchodzimy do klienta i rozumiemy jego potrzebę, dajemy mu naszą otwartość, integrujemy nowoczesne technologie i dostrzegamy to, że wszystko, co robimy, powinno być dobrze zoptymalizowane nie tylko kosztowo, ale też posiadać wysoką jakość i precyzję wykonania. Nextomation traktujemy tę automatykę jako takie, nazwijmy to, centrum transformacji cyfrowej naszych klientów i ich klientów, rozwiązań, które są tak naprawdę, tak jak wspomniałem, automatyzacja jest to obszar, który pozwala mocno rozwinąć się klientowi nie tylko ze względu na to, że ma zwiększoną produkcję, bo ma jednak te procesy dość szybkie, zautomatyzowane, ale jest w stanie w bardzo dużych szczegółach weryfikować proces produkcyjny, analizować ten proces.